Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTube. Spotykamy się znowu, nie pierwszy, nie ostatni raz mam nadzieję. Już 450 kilka audycji, niedługo dobijamy do 500 i w związku z tym, jak już będzie coraz bliżej tej 500, to myślę, że coś co zaplanujemy, może jakąś taką solidne rabaty na moje książki, jakieś inne historie, ale poczekajmy stopniowo, jeszcze z 2-3 miesiące dobijemy do tych 500 filmów, audycji robionych w pewnym trudzie, nie ukrywam. Ale myślę, że ku pożytkowi. Bardzo Wam dziękuję w ogóle z góry za te komentarze, często bardzo sympatyczne, przesympatyczne dla mnie, gdzie piszecie często, że trafiliście na świetny kanał, na niszowy kanał wręcz, gdzie jest podawana bardzo fajna wiedza. I tam ostatnio pani Anna Wróbelek, inni ludzie mówili właśnie o tym, że to wszystko jest taką pasją podawane, że to jest ciekawie podawane. No bardzo Wam dziękuję. To znaczy, wiecie, słuchajcie, jeżeli w ogóle coś robimy w życiu, to powinniśmy to robić z sensem, chyba że jest się niewolnikiem i muszę iść do pracy. Jest taki dowcip, akurat będę się powtarzał, moja partnerka powie, że znowu zabrałem jej dowcip i później rozgłaszam. Kochana moja dziewczyna. I więc powiem taki właśnie dowcip na temat muszenia. Panie Karolu, pan to chyba musi kochać tą swoją żonę. Oj, muszę. Więc wielu z nas oczywiście chodzi do tak zwanej pracy, bo musi. Często męczy się. Ja ukułem kiedyś taką teorię. Znaczy w zasadzie to nie była moje. Jeżeli zgodziłeś się za psa, to szczekaj. Jeżeli ja też kiedyś w życiu pracowałem, jestem teraz na emeryturze, oczywiście, ale nadal pracuję, prowadzę własną firmę, bo muszę, ale kocham robić to, co robię. Lubię się z Wami spotykać, lubię wymieniać się informacjami, szukam nowej wiedzy, podaję ją. Wiecie doskonale, że to jest moja pasja, że faktycznie często jest bardzo wysoki poziom emocji, bo mnie wkurzają pewne rzeczy. Nie można przejść nad pewnymi historiami do porządku dziennego. No i właśnie dzisiaj też taka sytuacja, kiedy nie można na tym przejść do porządku dziennego, trzeba to po prostu jasno, otwarcie mówić o korupcji w medycynie. To jest powszechna, to jest ogólnoświatowy problem. Posłużę się w tej audycji jednym podstawowym artykułem, który ma wywołać ewentualnie dyskusję, naświetlić pewną sprawę. Natomiast oczywiście w opisie tej audycji podajmy linki do dwóch bardzo ważnych artykułów na ten temat, do tego artykułu, na bazie, który jest bazą tej naszej audycji, do jeszcze jednego, bardzo obszernego, z liczbami. Jeżeli kogoś z Was będzie to interesowało, to po prostu sobie kliknie. Oczywiście to są anglojęzyczne, natomiast jeżeli wygooglujecie tytuł tego artykułu, to się pojawi i tam jest zawsze opcja tłumaczenie na polski, sprawa załatwiona, bo czasami jeżeli ja robię translację z automatu, to czasami link z translacją mi się nie pojawia. Więc w razie czego skopiujcie nazwę artykułu, wrzućcie na Google i po prostu dajcie komendę tłumaczenie. Jest sprawa załatwiona, będzie to tłumaczenie po polsku. Oczywiście z góry Wam dziękuję za wszelkie subskrypcje, za lajki, za komentarze, nawet te bardzo krótkie, które wiem, że po prostu czasami zrozumiało, że nie chce się czegoś tam pisać, zajmować jakiegoś stanowiska, ale jeżeli wpiszecie dziękuję, już to wystarczy, już algorytmy działają i tak dalej. Ale też zależy mi na tym, żeby przynajmniej niedługo dojść do poziomu 4000 subskrypcji. Jedynie Wy możecie mi w tym pomóc. Jest w tej chwili 3700 z groszami. Podczas tego nagrania, no fajnie byłoby, żebyśmy doszli do 4000, to już byłoby
coś fajnego. No, trudno mówić tutaj o 200, 300, 500 tysiącach czy milionie. Róbmy swoje każdego dnia. Czasami zdarza mi się spotkać ludzi, ale wie pan, to co tam 3000 z groszami subskrybentów, co to jest? To znaczy, że nie jestem wiarygodny. No to dla tego człowieka nie jestem wiarygodny i mam go z główki, że tak powiem, z bani, jak to się mówi. Czasami używam mocniejszego języka, wiecie, i no jestem taki, jaki jestem. Jestem bardzo spokojny. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem durany, mnie przyłóż, ale byli tacy, którzy mnie widzieli w pewnych akcjach i był taki szok. O, Janusz, to ty tak potrafisz? Ja mówię, jeszcze gorsze rzeczy potrafię, ponieważ owszem, bywam doktorem Jekyllem, ale czasami wyłazi ze mnie Mr. Hyde. Bardzo nieciekawy typ. Sprawa załatwiona. Dobra, załatwiliśmy tę sprawę, wstęp taki i teraz przejdźmy do rzeczy, do korupcji w medycynie. Kochani, wielu z nas nawet nie zdaje z tego sprawy, jak ten sektor jest skorumpowany do cna, również przez rządy. Zobaczcie, jak to się odbywa. Nie tylko Polska, w wielu krajach tak jest. W Polsce mamy na przykład NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, płacimy składki na NFZ i idziemy do apteki. Wydaje nam się, że no niektórzy tam płacą, nie wiem jakie w tej chwili, ja praktycznie do apteki nie chodzę, więc czasami dla mamy coś tam trzeba było, mama ma już 93 lata z haczykiem, trzeba coś tam było kupić ewentualnie, chociaż cały czas dożywiam ją suplementami. No i ale jakieś tam drobne rzeczy jakieś się kupuje, więc nawet nie wiem, jakieś drobne pieniądze płacę, drobne. 30, 50, 70 zł, czy coś w tym rodzaju, bo reszta jest dofinansowana i nam się wydaje, że to jest za darmo. To nie jest za darmo kompletnie. My to wszyscy płacimy ze własnych składek. I teraz, i ten system, tak prawdę mówiąc, jest korupcjogenny nieprawdopodobnie. Dlaczego? Bo z drugiej strony my nie wiemy, jakie są mechanizmy rozliczania tych wszystkich pieniędzy. Nie jest to jasne dla przeciętnego obywatela kompletnie. A z drugiej strony nie wiemy, jak są robione zamówienia na leki, na urządzenia. Sytuacja covidowa pokazała nam to bardzo wyraźnie, jak te szmaty na twarz były zamawiane, jak respiratory były zamawiane, w jakich cenach, a później jak się rozliczano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak nie pilnowano specyfikacji, jak nie pilnowano wymogów, które mają spełniać również różnego rodzaju urządzenia medyczne i leki i tak dalej. A później czytamy, że główny inspektor sanitarny kraju kazał wycofać jakąś tam partię leków, bo zawiera coś tam i tak dalej, i tak dalej. Może być to niebezpieczne dla zdrowia, jest niebezpieczne dla zdrowia i tak dalej. Jest to system wybitnie korupcjogenny. Jeszcze raz powtarzam, ta cała sytuacja tego cyrku covidowego pokazała nam wyraźnie, jak jednego dnia byli lekarze, profesorowie, którzy mówili, a to nie jest nic takiego groźnego, byle był układ odpornościowy mocny i tak dalej, można to wyleczyć. A później nagle prawie z dnia na dzień, ci wcześniej tak się wypowiadający, nagle zmieniali stanowisko. Tak jak pan były pewien minister zdrowia, nie będę już wymieniał nazwiska, bo nie chcę, jednego dnia w stacji RMF FM mówi, że maseczki, ale przecież one mają chronić te maseczki i powiedział zgodnie z prawdą. Bo jeżeli weźmiemy ten oplot tych maseczek, o takie coś, tkanina, to okazuje się, że te dziury w maseczkach są 1000 razy większe od wielkości wirusa. Więc jak ta szmata ma nas chronić? Ale oczywiście stado ludzkie zostało oszukane, bezczelnie zmanipulowane. A kto nami manipulował? Kto nas oszukiwał? Kochani, wiecie doskonale, o co chodzi. Dorośli jesteśmy, więc trzeba pójść w końcu po rozum do głowy. Ja mówię do tych, którzy jeszcze nie poszli po rozum do głowy i tak dalej. Posłuchajcie, udostępnię wam teraz ekran i pokażemy sobie pewne historie. A więc tutaj posłuchajcie, mamy w pierwszym rzędzie
taki artykuł, często posługuje się z National Library of Medicine. No, bardzo ciekawy tytuł i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że bardzo długi ten artykuł. Link do tego artykułu dam w opisie, bo to będzie za długi jak na naszą audycję. I tu ewentualnie, kochani, byłoby tłumaczenie tego artykułu po polsku. Wpływ korupcji na przykład na zdrowie społeczeństw i tak dalej, ale tym się nie będziemy posługiwali. Posłużymy się czymś innym. Posłużymy się innym artykułem. Korupcja, brudny sekret po prostu medycyny, tak prawdę mówiąc, i mamy tutaj po prostu tłumaczenie. Mam nadzieję, że ile powiększenie 175%, dobrze, więc łatwo będzie czytać. Słuchajcie, korupcja, brudny sekret medycyny. Opublikowano to 25 czerwca 2014 roku. Słuchajcie, a może od tamtej pory coś się zmieniło? Dużo się zmieniło. Był rok 2019. Wiemy, co się wówczas zaczęło i co się stało z tą korupcją, tak prawdę mówiąc, nie tylko w Polsce. Więc lekarze muszą przeciwstawić się korupcji. Czy muszą? I teraz słuchajcie, z góry od razu, zanim zacznę to po prostu czytać. Zobaczcie, co się stało w COVID-zie. Jak zaczęli lekarze, w ogóle personel medyczny zarabiać potężne pieniądze. Czy to nie była korupcja ze strony rządu? Gdzie rząd zapłacił, gdzie rząd kazał wysyłać te karetki, puste często karetki, które jechały na sygnałach, żeby straszyć ludzi. Z karetek wychodziły monstra, czyli pracownicy medyczni, kierowca, ratownik i tak dalej, ubrani w te marsjańskie stroje. To miało robić wrażenie. Kto za to zapłacił? A te oddziały covidowe, szpital na Narodowym, a niektóre, przecież były takie historie, że wdarli się tam różni obywatele, którzy chcieli zobaczyć, jak szpitale te pracują. Okazało się puste zupełnie, przygotowane. To wszystko kosztowało. Kto za to zapłacił? To też jest korupcja. I to jest potężna korupcja. Ktoś za to wziął pieniądze i pytanie za co? Tak prawdę mówiąc. Respiratory, które były kupowane za jakieś tam pieniądze, a sprzedawano później znacznie drożej. Znajomi królika, a co nie było tak? Jakiś podobno trener od śniegu, nagle zakłada firmę, coś tam kupuje, skąd on ma na to pieniądze, odsprzedaje placówkom zdrowia. Takie różne rzeczy się po prostu powtarzały. Oficjalnie prasa o tym mówiła i tak dalej, i tak dalej. Tu nagle największy samolot świata, Mrija, już nie żyjąca, że tak powiem, czyli Antonow, który został spalony na lotnisku po prostu przez Rosjan niedaleko w Hostomelu i tak dalej, przywozi z Chin jakieś maseczki i tak dalej, szmaty, które się robi, żebyście widzieli, jak one były szyte i gdzie były szyte, w jakich warunkach, to po prostu się w głowie przewraca. I niektóre nie spełniały żadnych kryteriów. Ktoś za to geszeft i to cwany zrobił. Ale teraz przechodzimy do artykułu. Lekarze muszą przeciwstawić się korupcji. Opieka zdrowotna to sektor wysokiego ryzyka korupcji. Najlepsze szacunki mówią, że od 10 do 25% światowych wydatków na publiczne zamówienia w sektorze opieki zdrowotnej jest stracone przez korupcję. To duże pieniądze. Całkowite światowe wydatki, może tu podświetlę, wydatki na opiekę zdrowotną wynoszą ponad 7 bilionów dolarów rocznie w 2014 roku. Korupcja przybiera wiele form w zależności od poziomu rozwoju kraju i systemu finansowania opieki zdrowotnej. Stany Zjednoczone na przykład straciły od 82 do 272 miliardów dolarów w 2011 roku na defraudację medyczną, głównie związaną z systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Ładnie. Żaden kraj nie jest wolny od korupcji. Pacjenci wszędzie są krzywdzeni, gdy pieniądze są kierowane do kieszeni lekarzy, a nie na priorytetowe usługi.
Jednak to złożone wyzwanie jest takie, z którym profesjonaliści medyczni nie potrafili sobie poradzić, albo decydując się na wzbogacenie, przymykając oko, albo uważając to za zbyt trudne. Transparency International, organizacja nadzorująca te kwestie, definiuje korupcję jako nadużycie powierzonej władzy dla prywatnych korzyści, co w opiece zdrowotnej obejmuje przekupstwo regulatorów i pracowników służby zdrowia, manipulowanie informacjami na temat badań leków, przekierowanie leków i materiałów, korupcję w zaopatrzeniu i zawyżanie rachunków firm ubezpieczeniowych. To nie jest brudny, mały sekret. To jedna z największych otwartych ran w medycynie. Indie, kraj z szerzącą się korupcją na wszystkich szczeblach, zajmują czołową pozycję na arenie międzynarodowej. Badanie przeprowadzone przez Transparency International w 2013 roku wykazało, że praktyka płacenia łapówek za usługi w Indiach jest dwukrotnie powszechniejsza niż na całym świecie. Płacenie łapówek lub korzystanie z wpływowych powiązań, aby wyjść trochę do przodu, zarobić trochę więcej, zrobić trochę szybciej, zakorzeniło się w postawach ludzi. I teraz to Indie, a u nas to nie. Na etacie z NFZ-u przyjmują lekarzy bardzo często, a później co się robi, to proszę przyjść prywatnie, tak? A wykorzystanie sprzętu państwowego, tak zwanego, do badań prywatnych, to ma miejsce czy nie ma miejsca? Ja tylko zadaję pytania. Kochani, wy wiecie doskonale, jaka jest sytuacja. Ci, którzy z was musieli być w szpitalach, których bliscy musieli być w szpitalach, wiedzą doskonale, jak się długo czeka, jak pacjenci są traktowani bardzo często. Nie mówię o wszystkich sytuacjach. Nie mówię o sytuacjach takich, że są lekarze, jest personel medyczny bardzo oddani pacjentom, że pacjenci są też zaskakiwani bardzo przyjemnie fachową, miłą usługą i obsługą i tak dalej, ale ja mówię o całym systemie, nie pojedynczych przypadkach. Opór często nie jest opcją dla osób pracujących w skorumpowanych systemach. Doświadczenia Davida Bergera w indyjskim systemie opieki zdrowotnej pokazuje, jak korupcyjne praktyki mogą stopniowo podkopywać zaufanie i szacunek, z jakim wcześniej traktowano lekarzy. A w Polsce to nie ma tak? Chcemy wierzyć lekarzom, chcemy ufać im. I czy możemy? Wielu lekarzy, kochani, zamieniło się po prostu w biznesmenów. Mają gdzieś, z przeproszeniem, standardy jakieś, uczciwości, etyki i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, nie mówię o wszystkich, ale jedna kropla dziegciu całą beczkę miodu może po prostu zepsuć. Podobnie jak w Chinach, ataki na lekarzy mogą stać się częstą konsekwencją postrzeganej korupcji w systemie opieki zdrowotnej. A z drugiej strony, czy to nie jest oblicze korupcji? Oj, przepraszam bardzo, gdzieś tu przeskoczyliśmy. Momencik. A czy przypadkiem to nie jest to też element korupcji, skorumpowania, bo są różne oblicza korupcji, tego, że zapisujemy się do przychodni, lekarz przyjmuje, załóżmy od 8 do 12, bo biegnie do następnej przychodni, iluś tam pacjentów jest. Pacjenci otrzymali numerek, a nie mogą być przyjęci przez lekarza już. NFZ, o ile wiem, przeznacza 7 statystycznie minut na jednego pacjenta. Przecież to od razu jest z głowy, to jest kłamstwo. Więc skąd to idzie to kłamstwo? Ryba śmierdzi od głowy. Byle szybciej, byle szybciej, byle szybciej i żeby tylko wyjść z dyżuru, bo ileś godzin na dyżurze trzeba zaliczyć i trzeba pójść ewentualnie na praktykę prywatną. Przy opracowywaniu skutecznych rozwiązań ważne jest zidentyfikowanie możliwych czynników korupcji. W Indiach brakuje zewnętrznej odpowiedzialności i nadzoru nad sektorem zdrowia publicznego i prywatnego. Ha, ha, ha. A u nas to nie ma?
Większość lekarzy pracuje w niedofinansowanym i nieefektywnym sektorze publicznym, ponieważ jest to bezpieczna praca z ograniczonymi czasowo awansami i niewielkim nadzorem. Wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. A z drugiej strony, jeżeli lekarze popełniają błąd z różnych przyczyn, z nieuduczenia, ze złej diagnozy, kto im co zrobi? Izby lekarskie? Izby lekarskie, te wszystkie sądy lekarskie bardzo chętnie wezmą się za tych, którzy wyłamują się poza system. Wezmą się za uczciwych lekarzy. Odbiorą im prawo wykonywania zawodu, odbiorą im częściowo prawo, czyli na skruszenie będą liczyli tego grzesznika. Niech wróci na łono systemu. To jest ostrzeżenie dla wielu innych. I tutaj niestety w pierwszym rzędzie lekarze muszą to sami załatwić. Albo my ich załatwimy. Ten cały system. System potrzebuje przejrzystości, uczciwości. A że jest nieuczciwy, to doskonale o tym wiemy. Zaraz jeszcze coś wam powiem i tak dalej. Jednak osoby pracujące w znacznie lepiej płatnych sektorach prywatnych są motywowane do generowania biznesu dla swoich pracodawców poprzez nadmierne badanie i nadmierne leczenie pacjentów, którzy są na ich łasce zarówno pod względem medycznym, jak i finansowym. Czyli jeszcze ten lek trzeba spróbować, jeszcze ten lek trzeba spróbować, jeszcze ten lek spróbować, a jeszcze takie techniki wykorzystamy i tak dalej, i tak dalej. Leczenie, 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 które się różni od wyleczenia. Autentyk. Panie doktorze, ale czy pan mnie wyleczy? A czy ja jestem wylekarz? Prywatna medycyna rozkwitła w Indiach z powodu słabego klimatu regulacyjnego, bez standardów monitorowania jakości lub etyki. Korzystając z ram teoretycznych, Wian sugeruje, że w grę wchodzą tutaj 3 czynniki. Możliwość angażowania się w praktyki korupcyjne z powodu zajmowania pozycji władzy w systemie z niewystarczającym nadzorem, presja finansowa, rówieśnicza lub osobista odczuwana przez urzędników oraz kultura, która racjonalizuje i akceptuje korupcję. A co nie jest tak, że właśnie tu jest przykład Indii podanych, ale w Polsce nie racjonalizuje się, nie akceptuje korupcji? Wszyscy o tym doskonale wiedzą. Zaczęło się wiele lat temu od zwykłych koniaczków, bombonier i lekarze są zasypani tymi koniaczkami i bombonierami. Nie mają nawet co z tym zrobić już. Bo taka typówka, pacjenci z wdzięczności po prostu przynosili. I co? A koperty, a inne rzeczy, przecież to jest powszechnie znane. Jeszcze raz powtórzę po raz trzeci. Nie oznacza to, że wszyscy to robią. Absolutnie. Trzeba tym bardziej wynosić na piedestał tych uczciwych, wysoce etycznych pracowników służby zdrowia, którzy dbają prawdziwie o pacjentów. Dlatego też wyeliminowanie korupcji z systemu opieki zdrowotnej jest trudnym zadaniem i wymaga działań na wszystkich szczeblach. Jak bowiem możliwe jest wykonywanie zawodu lekarza bez korupcji w społeczeństwie, w którym panuje tak wielka korupcja? Ryba jak zwykle śmierdzi od głowy. Kto na to pozwala? Dobre zarządzanie, przejrzystość i zerowa tolerancja muszą stanowić podstawę każdej strategii antykorupcyjnej. Zmiany muszą zostać wdrożone w całym społeczeństwie, aby reformy były trwałe. Lepsze zarządzanie wymaga rygorystycznego prawodawstwa i funkcjonujących mechanizmów administracyjnych, aby zapewnić nadzór fiskalny. Etyczne standardy postępowania muszą zostać wyraźnie ustalone, a personel musi być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje wyniki. Powinny być dostępne środki karne, które będą służyć jako środek odstraszający. Uczciwe zachowanie musi być nagradzane. Mówię o tym.
Te zasady mogą być jednak nieskuteczne, jeśli pracownicy służby zdrowia nie będą mieli zapewnionej przyzwoitej pensji, uczciwych możliwości rozwoju zawodowego. Prosty, ale skuteczny model zmiany przedstawia mur przejrzystości, który pojawił się we wsiach na mocy ustawy Mahatmy Gandhiego i Indie o gwarancji zatrudnienia na obszarach wiejskich. Dzięki wymianie informacji społeczności uzyskały możliwość monitorowania wypłat środków w ramach programu i zapobiegania nieuczciwym praktykom. Podobnie ustawa o prawie do informacji stanowi skuteczne narzędzie do wzmacniania zaangażowania obywateli w funkcjonowanie rządu i pociągania urzędników publicznych do odpowiedzialności. No właśnie, więc jak na przykład w Polsce jest z tym pociąganiem urzędników do odpowiedzialności? Ile lat się z tym borykamy? W przedwojennej Polsce urzędnik, któremu udowodniono działania korupcyjne, jakieś złodziejstwa i tak dalej, mógł być skazany nawet na karę śmierci. Nie oznacza to, że ja się domagam kary śmierci, ale czas najwyższy, żeby pociągnąć złodziei, manipulantów, wszelkich łotrów do odpowiedzialności. Koniec, kropka. Dlatego, że jeżeli jednego jabłka zgnitego, które leży w całej skrzyni, nie pozbędziemy się, to jabłko po prostu zinfekuje następne jabłka. Wszystkie zgniją. Iż będziemy żyć w takiej zgniliźnie. Dla pacjentów lekarzy będzie wyzwaniem stawienie czoła systemowi pogrążonemu w korupcji. Należy ustanowić proste i skuteczne kanały składania skarg oraz zapewnić sygnalistom, przyglądając się, przepraszam bardzo, jakiś telefon był, a nie wyciszyłem niechcący. Przyglądając się głębiej, nie można zapomnieć o podstawowych kwestiach takich jak edukacja i sprawiedliwość społeczna, jeśli walka z korupcją ma być kontynuowana i ostatecznie wygrana. Odpowiedzi mogą również leżeć poza światem medycyny. People for Better Treatment to jest taka organizacja Ludzie na rzecz lepszego leczenia. Organizacja założona przez lekarza migranta z Indii, którego żona zmarła po wypadku medycznym, prowadzi kampanię mającą na celu pociągnięcie zawodu medycznego do odpowiedzialności poprzez włączenie osób spoza medycyny do organów regulacyjnych. Sukces w walce z korupcją w opiece zdrowotnej jest możliwy, nawet jeśli początkowo jest ograniczony, jak wykazały organy antykorupcyjne Wielkiej Brytanii i USA. Lekarze pozwolili, aby śpiące psy leżały zbyt długo z powodu strachu, letargu i współudziału. Czas zastanowić się i pociągnąć siebie i swoich kolegów do odpowiedzialności. Profesjonalne standardy postępowania muszą być wpajane od samego początku poprzez szkolenie z etyki w programie studiów medycznych. Te standardy etyczne muszą być przestrzegane przez całą karierę medyczną, aby wpływać na kolegów i szerszą społeczność. Kochani, nie wiem, jak to można zrobić, ale jeszcze 30-40 lat temu byli inni lekarze, byli inni ordynatorzy. To byli mistrzowie dla wielu lekarzy. Prawdziwi mistrzowie. No z takim przykładem był profesor Julian Aleksandrowicz, który zresztą zasłynął z takiego powiedzenia: lepiej, żeby mnie wyleczył wiejski znachor, niż uśmierciła sława medyczna. To o czymś też świadczy. Jak postrzegał w ogóle medycynę. Istniało polskie wydawnictwa lekarskie. Były publikowane badania lekarzy. Lekarze wymieniali się między sobą różnego rodzaju doświadczeniami. A dzisiaj jak jest? Są procedury. Przez kogo narzucane? Zewnętrzni. Mamy medycynę rockefellerowską. I jeżeli stosujesz się do reguł, to jesteś chroniony. Nikt ci nic nie zrobi. Leczenie nowotworu na przykład, procedury. Takie naświetlania, taka chemia, biała, czerwona, biała, żółta, czerwona, red devil, czyli czerwony diabeł, czerwona chemia, zgodnie z procedurami. Jak pan Jerzy Zięba powiedział, że stosuje się po prostu w stosunku do pacjentów rodzaj cyklonu B,
to oczywiście wielkie halo się podniosło. Dlaczego? A co to jest wyjście, jeżeli chodzi o nowotwory? A teraz jeszcze tutaj mam moją książkę, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. I słuchajcie, już wiele lat temu, 2016 rok, opracowano Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. Ten 24 już się skończył, ale ciągle program obowiązuje. Słuchajcie, cele programu. Naszym głównym celem jest zakup dla szpitali wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego służącego leczeniu chorób nowotworowych. Chcemy również zapobiegać chorobom nowotworowym poprzez na przykład promowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzenie regularnych badań u obywateli. Słuchajcie, pięknie, ładnie, tylko że ten program, który ja tutaj opisuję, liczył 30 punktów. Mam to wszystko tutaj wyjaśnione, opisane, 30 punktów i wyobraźcie sobie, że z tych 30 punktów rzeczy, które mogą dotyczyć nas bezpośrednio, potencjalnych pacjentów, czyli chodzi o promowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jeszcze pytanie, a co to oznacza? Co to znaczy zdrowy styl życia? Na czym to polega? Ale ten punkt, promowanie zdrowego stylu życia, w 30 punktach łącznie tego Polish Cancer Plan, to są tylko 2 punkty. Tylko 2 punkty. Reszta dajcie więcej kasy na urządzenia, na szkolenia, na wyposażenie szpitali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więcej badań, wcześniej wykryć, wcześniej leczyć. Aha, czyli badania, wykrycie, wczesne leczenie. Pod płaszczykiem, jak wcześniej wykryjemy, to wyleczymy. Naprawdę wyleczycie? Guzik, prawda. Wystarczy poczytać statystyki. Dzisiaj, kochani, czy to nie jest też korupcja? Czy to nie jest też rodzaj korupcji? 200 000 ludzi zachorowuje rokrocznie w tej chwili w Polsce na nowotwory. 100 000 rokrocznie umiera. Druga przyczyna przyspieszonej śmierci Polaków. Wielokrotnie o tym mówię. Za 10 lat, 2035, może 40, będzie zachorowywać 300 000 ludzi w Polsce. 50% z tego umiera w przeciągu roku, tak praktycznie. Czyli 150 000 ludzi. Potężne miasto. Bracia Rodzeń biją na alarm. Wielu innych lekarzy uczciwych bije na alarm. Mówi, czeka nas pandemia nowotworów. Więc gdzie zajmowanie się przyczynami i nauczenie nas, co mamy zrobić, żeby nie zachorować na nowotwór? Gdzie idą pieniądze? W budowę oddziałów onkologicznych, w nowy sprzęt, w nowe szkolenia? Na to idą pieniądze. Ze składek NFZ-u. A więc cash się kręci. Dlaczego przynajmniej części tej kasy nie przeznaczyć na to, żeby nauczyć nas, jak mamy nie zachorować? A tego nie nauczą, bo im się to nie opłaca. Opłaca się wczesne wykrywanie, jak najszybsze, i tak quasi leczenie. Czym? Metodami wytnij, otruj, spal? To są jedyne metody? Dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Jest guz nowotworowy duży, trzeba go wyciąć. A dobrze, i co dalej? Co dalej? Jak zapobiec metastazie, czyli przerzutom? A to przerzuty są przyczyną około 95% śmierci pacjentów. 95 ludzi chorych na nowotwór umiera z powodu przerzutów, a nie z powodu samego guza nowotworowego. Jeżeli się mylę, to niech fachowcy mnie poprawią. Nie mylę się jednak i te wszystkie statystyki, te inne rzeczy opisałem bardzo dokładnie w tej mojej książce. Dzisiaj mówię znowu z potężną pasją, bo mnie to wkurza. Bo żyjemy w kłamstwie, a jeżeli jest kłamstwo, to jest korupcja. I to jest korupcja. Planujemy rozpocząć kampanię przeciwko korupcji w medycynie, która rozpocznie się od skupienia się na Indiach. No,
Autor jest Hindusem. Wiemy, że Indie nie są same, ale jeśli uda nam się pokonać korupcję w Indiach, wierzymy, że jest możliwe, aby zająć się nią dla dobra milionów ludzi w innych krajach o podobnych ekosystemach zdrowotnych. Wzywamy do międzynarodowej walki z łapówkami. Dołącz do nas. Problem. Zgadza się? Kochani, oblicza korupcji są przeróżne. To nie jest tylko dawanie koperty gdzieś tam pod stolikiem. Są także szkolenia dla lekarzy, gdzie zaprasza się lekarzy. Często to jest tak, że na godzina jest szkolenia, a reszta 2 dni to jest zupełnie co innego. To jest dobre jedzonko, to jest dobre napoje alkoholowe, to są inne atrakcje. Gdzie się zaprasza lekarzy na Bali, Dominikany i tak dalej, i tak dalej. I oni wchodzą do tego. A później ich się rozlicza, a ile, bracie, sprzedałeś, ile tych recept na nasz lek, na przykład naszej firmy wystawiłeś, to też są oblicza korupcji. Obliczem korupcji to było to, że jakieś tam, powiedzmy, się długopisy daje lekarzom, tak na pamiątkę, ale żeby to cały czas kłuło. No akurat tutaj jest, no. Jalgan, mam sól sodowa kwasu hialuronowego, piascyledinę, coś tam, keto spray forte. No i jak takie coś leży, to cały czas wbija nam się do głowy taka kalka, cały czas. To jest taki gadżet, no ilość to kurczę, no kilka złotych zaledwie, ale to już leży u lekarza. Podobno od niedawna zabroniono po prostu rozdawać lekarzom czegoś takiego. Czy to jest prawda? Nie wiem. No mniejsza z tym. Korupcja jest wszechobecna. Skala jest tego ogromna. Nawet nie mamy pojęcia, co się dzieje. Do elementów korupcji należy także, przepraszam bardzo, należy także, posłuchajcie, podsłuchiwanie w aptekach pracowników. Ja zrobiłem taką audycję na ten temat. Ale sam nawet uczciwy człowiek musi kombinować, bo usłyszą, dlaczego nie sprzedajesz, dlaczego jeszcze nie proponujesz czegoś jeszcze innego i tak dalej, i tak dalej. Kochani, czas z tym skończyć. Jak? Nie wiem jeszcze. Chodzi tylko o to, żebyśmy zaczęli wszyscy stawać w prawdzie. Pewien człowiek 2000 lat temu ponad powiedział: prawda was wyzwoli. To nie jest takie sobie rzucenie hasełka. Dzisiaj Dąbrowski nie wie, o czym tam mówi. Kleci, pięknoduch, głupek, foliarz i tak dalej. Tylko wiem, o czym mówię, dlatego że kłamstwo, po pierwsze, ma krótkie nogi. Ale jeżeli raz skłamałeś, to zaczynasz się plątać, bo cały czas musisz kombinować, tak jak politycy ci wszyscy. Raz skłamał, później musi kombinować, pamiętać, co tam powiedziałem, bo ci wywleką. Nagranie z internetu, wypowiedzi, wszystko ci wywleką. A nie prościej stawać po prostu w prawdzie? Zwyczajnie wystarczy nie kłamać. Zgadza się? Po prostu zwyczajnie wystarczy nie kłamać. I tylko tyle. Kochani, wrzuciłem ten temat, bo sprawa jest bulwersująca, dotyczy nas wszystkich i trzeba po prostu się tym zająć. Każdy z nas ma jakieś przemyślenia. Proszę was o jakieś, może historie, jakieś komentarze. Napiszcie, co sądzicie na ten temat. Może coś fajnego też z tego wyjdzie. Ja tylko, że tak powiem, zawładniam umysły, daję pewne tutaj wskazówki, czy no wywlekam na powierzchnię wszystko to, o czym doskonale wiemy. Ale o czym już nie pamiętamy, traktujemy to jako coś normalnego, a to nie jest normalne. Znaczy, normalne to jest, zgodnie z normą jakąś, obowiązując społeczeństwa, ale nie jest to naturalne i koniec, kropka. Prawda was wyzwoli, kochani. Wszystko. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli tego nie zmienimy, każdy w swoim życiu, jeżeli tego nie zmieni,
to świat będzie, my ludzkość będziemy schodzić na dna piekieł. Gdzie będziemy żyć? I będzie tak, jak u rolnika przeciętnego. Ten kawałek truskawek to jest dla nas, dla rodziny, a ten to jest dla ludzi. I tam się sypie, tam się szprycuje różne rzeczy. A w gębach Bóg, honor i ojczyzna. Co mnie spienia, tak prawdę mówiąc, niejednokrotnie. Fałsz, obłuda, hipokryzja, jak zwał, tak zwał. Dobra, dość tych uniesień. Mimo wszystko świat jest piękny, jest masa wspaniałych ludzi na powierzchni ziemi. Pośród nas trzeba szukać tych ludzi, tych fantastycznych ludzi, tych, którzy mają radość w sercu, którzy są optymistami, którzy mówią po prostu prawdę, którzy zwyczajnie nie mijają się z prawdą. Takie modne określenie. Pan minął się z prawdą. Co się minął? Bezczelnie kłamie i więcej nic. Zasługuje na to, żeby strzelić go w papę z przeproszeniem. Nie namawiam oczywiście do rękoczynów, ale wiecie co, czasami miałbym ochotkę niektórym bezczelnym łotrom, którzy po prostu nas ograbiają. Całe społeczeństwo, każdego z nas. Dobrze, kochani, bo już się znowu zapędzam. Posłuchajcie, jeżeli ta audycja spodobała wam się, to proszę o lajki, o subskrypcje, o komentarze, o dzielenie się tym linkiem. Wysyłajcie to do swoich bliskich czy znajomych. Trzeba ludziom o pewnych sprawach mówić. Jak widać, dzisiaj nie było to, jak sobie poratować zdrowie, tylko, ale to też nas obchodzi, bo słuchajcie, idziecie do przychodni i tak dalej, wracacie często wściekli, bo albo żeście się nie doczekali, albo źle was obsłużono, często musieliście czekać, nie wiadomo jakie zapisy, nerwy i tak dalej, i tak dalej. To też jest jedno z oblicz tego systemu. Najlepszego wam życzę. Bądźcie mimo wszystko optymistami. Od nas zależy bardzo dużo. Cześć, papatki. Trzymajcie się.